Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Przed Wami trzecia część szykowania nowego Golaska, czyli projekt Czarna Perła 2.0, kryptonim Janina Perłowska. Kto nie wie o co chodzi i nie widział wcześniejszych prac, to polecam obejrzeć najpierw część pierwszą oraz drugą, żeby być na bieżąco. Linki w opisie oraz w rogu ekranu. Poprzednio m.in. poskładałem koła, założyłem nowe opony, nową zębatkę, wymieniłem olej z filtrem, płyn hamulcowy, filtr powietrza i założyłem darmową szybę. Wcześniej w części pierwszej m.in. wymieniłem klamki, manetki, sety, założyłem krótki ogon, nowy amortyzator skrętu i coś tam trochę poczarowałem folią 3M. Teraz przechodzimy prosto do kolejnych czynności. Podziękowania dla marki Neotools za dostarczenie wszystkich niezbędnych narzędzi do wykonania prac przy nowej maszynie. Zaczynamy od dokończenia wymiany napędu. Tylną zębatkę założyliśmy już przy okazji składania kół. Teraz pozostał nam łańcuch oraz zębatka zdawcza. Odkręcamy sobie dźwignię zmiany biegów, żeby nam nie przeszkadzała, po czym odkręcamy i zdejmujemy osłonę przedniej zębatki. Pod spodem zaskakująco czysto, rzeczywiście nie było ostatnio zbyt wiele jeżdżone. Bardzo delikatnie odklepujemy zagięcia w nakrętce zębatki zdawczej i ją odkręcamy. Zdejmujemy podkładkę i wyciągamy starą zębatkę. Ciekawostka dla Was do skomentowania. Mam 3 zębatki, jedna stara zdjęta z motocykla i 2 nowe, dokładnie ten sam model JTF 1591, z tym, że jedna 16 zębów z gumą, druga 15 zębów. Obie dopiero co przywiezione ze sklepu. Zębatka stara wchodzi i schodzi bez problemu, nowa zębatka z gumą to samo, zębatka 15 zębów, mimo iż wygląda identycznie jak reszta, wchodzi tylko 1-2 mm na wałek i dalej za nic nie idzie. Próbowaliśmy i sprawdzaliśmy o co chodzi przez prawie pół godziny. Jedyny wniosek to jakaś wada fabryczna z wymiarem. Dajcie znać, czy spotkaliście się kiedyś z takim przypadkiem. Trochę już tych zębatek wymieniłem, a nigdy jeszcze nie było takiego problemu. W każdym razie wracamy do roboty, wrzucamy nową zębatkę naprzód. Pora na pozbycie się starego łańcucha. Możemy go rozkuć lub po prostu przeciąć szlifierką na pół, jeśli nie chcecie tego robić kulturalnie. My sobie go rozkujemy, żeby poszło łatwo, gładko i przyjemnie. Zeszlifujemy łeb jednego trzpienia, który będziemy wypychać zakuwarką. Jeśli tego nie zrobimy, cała operacja będzie wymagała dużo większej siły i w skrajnym przypadku możemy uszkodzić sobie bolec od zakuwarki. Po zeszlifowaniu grzybka ustawiamy zakuwarkę w pozycji do rozkuwania i zapinamy ją na łańcuchu. Kręcąc kluczami wypychamy trzpień ogniwa na zewnątrz, rozkuwając tym samym cały łańcuch. Ślizgacz jest jeszcze w niezłym stanie, także tylko go czyszczę. Przekładamy nowy łańcuch. Dla wygody ustawiamy sobie ogniwa łączące na zębatce. Smarujemy trzpienie zakówki oraz o-ringi uszczelniające z każdej strony ogniwa. Przekładamy zakówkę przez ogniwa łańcucha. Ściskamy, żeby nam delikatnie złapało. Ustawiam zakuwarkę w pozycji do zakuwania, nakładam na zakówkę i ściskam do wymiaru sąsiednich ogniw. Robię to powoli, na raty. Jeśli przesadzimy, możemy zmiażdżyć o-ringi. Następnie przestawiam zakuwarkę w pozycję do nitowania i rozpłaszczam łby przełożonych trzpieni do wymiaru pozostałych ogniw. Tak samo jak wcześniej, cierpliwie i na raty, żeby złapać dobry wymiar, ale ich nie rozwalić. Od nadmiernej siły mogą nam popękać. Zakładam podkładkę pod nakrętkę oraz nakrętkę. Producent podaje, że pod obie te rzeczy dajemy trochę oleju silnikowego. Trzymając nogę na hamulcu, dokręcam nakrętkę zębatki zdawczej na 95 N. Przyklepuję delikatnie krawędź nakrętki w przeznaczonych do tego zagłębieniach na wałku. Zakładam wyczyszczony ślizgacz i przykręcam z powrotem osłonę zębatki. Śrubki są na 8 N, także delikatnie. Przykręcam z powrotem dźwignię zmiany biegów. Tu mamy 10 N z klejem. Pozostaje wyregulować naciąg łańcucha. Tutaj robi się to na podstawie dopasowania położenia punktów na wahaczu w stosunku do punktów na dystansach osi. Ustawiamy je, by były dokładnie w tych samych miejscach po obu stronach motocykla. Łańcuch według producenta powinien mieć od 5 do 15 mm luzu. Jak się z tym uporamy, zakładamy podkładkę i dokręcamy nakrętkę osi tylnego koła na 150 N. Żeby nie trzeba było dopychać tylnego koła przy dokręcaniu, możemy sobie podłożyć szmatkę pod zębatkę i samo nam koło dociągnie. Tym samym kończymy temat wymiany całego napędu na nowy. Mamy tu płyn niewymieniany od wielu lat. Chłopaczyna nie sprawdził poziomu, ani nie wymienił płynu, nawet jak zaczął się skarżyć, że szybko wskakiwała na wysokie temperatury i dmuchała wiatrakiem jak wściekła. Zdjął za to ażurową osłonkę chłodnicy z AliExpress, żeby motorkowi ulżyć. Poziom płynu poniżej niskiego. Zaczynamy od zdjęcia ozdobnej owiewki, żeby uzyskać swobodny dostęp do korka wlewu. Odkręcamy śrubkę blokującą korek. Odkręcamy i zdejmujemy koreczek. Odkręcamy 2 śrubki i zdejmujemy zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego. Zdejmujemy gumowy kapsel i
wyciągamy wężyk ze środka i pozbywamy się zawartości. Przenosimy całą imprezę na drugą stronę motocykla. Odkręcamy śrubkę spustową w najniższej części pompy wody. Spuszczamy płyn chłodniczy z silnika i chłodnicy. W książeczce serwisowej co prawda nie ma o tym wzmianki, ale gdy już wymieniamy taki płyn, warto również poodłączać węże i wylać stary płyn również z nich. Warto też pomyśleć o świeżej miedzianej podkładce pod śrubę pompy. Śrubka wraca na swoje miejsce na 10 N. Składamy i przykręcamy zbiorniczek płynu na swoje miejsce. Jest trochę zabawy z tymi plastikowymi podkładkami, ale jak się z tym uporacie, to dalej już z górki. Teraz nalewamy świeży płyn do zbiorniczka. Można było to oczywiście zrobić, jak zbiorniczek był zdjęty, ale przez ilość kombinowania z tymi plastikowymi podkładkami ja wolę zakładać go na pusto. W każdym razie przekładam sobie wężyk z lejkiem i wlewam nowy płyn do pełnego poziomu. Wkładam gumowy wężyk, zamykam korek i przenosimy imprezę pięterko wyżej. Do chłodnicy wraz z wężami ma wejść niecałe 2 litry. Płyn wlewam powolutku, na spokojnie, nie jakbyś spuszczał wodę w kiblu. Jest szansa, że dzięki temu nie nałapiemy w układzie tyle powietrza. Jak mam już płynu pod korek, idę molestować przewody, jakby wisiały mi kasę. Przerzucam też trochę maszynkę z boku na bok. Wywalamy w ten sposób powietrze z układu i robimy miejsce na dolewkę płynu. Jak żadne bąbelki nam już nie lecą, uzupełniamy płyn i deklujemy. Odpalam maszynę i czekam do zagrzania. Dajemy maszynie chwilę na ostygnięcie i wyrównujemy poziom płynu w chłodnicy, jak i w zbiorniczku na dole. Profilaktycznie sprawdzimy jeszcze poziom płynu po dobrej przejażdżce i w razie potrzeby zrobimy dolewkę. Do nowej perły wlatuje pełny układ wydechowy LV1 Evo z tłumikiem z włókna węglowego. Jest to wersja z homologacją, posiada 2 dB killery i mini katalizator. Tym samym damy maszynce nie tylko całkowicie nowe, piękne brzmienie oraz odrobinę więcej mocy, ale również odchudzimy ją o kolejne ponad 3 kg w stosunku do fabryki. Lecimy z montażem, a później posłuchamy sobie wydechu w każdej możliwej konfiguracji. Odkręcam 2 śrubki uchwytu trzymającego wtyczkę sondy lambda. Przyciskam delikatnie zatrzaski i rozłączam wtyczkę. Wykręcam sondę z gniazda rury wydechu. Tłumik był zdjęty już dużo wcześniej, teraz pozostaje nam pozbyć się starych kolektorów. Dobieramy sobie fajkę, ale nie za długą, bo się nam oczywiście nie zmieści. Odkręcamy sobie obejmy mocujące, po 2 na każdy kolektor, łącznie 6 sztuk. Po odkręceniu zdejmujemy stare kolektory. Pozbywamy się wszystkich starych uszczelek, będziemy je wymieniać na nowe. Czyszczę gniazda kolektorów. Obsadzam świeże uszczelki i przykręcam mocowania nowych kolektorów. Dokręcam je na 20 N. Podwieszam sprężynki na mocowania. Składam wszystkie 3 kolektory z rurką łączącą i wkładam je w otwory silnika. Teraz już będzie z górki. Naciągam i zapinam wszystkie sprężynki, łącząc tym samym kolektory z mocowaniami. Przekładam i naciągam sprężynki łączące kolektory z rurką katalizatora. Przykręcamy uchwyt wydechu, do niego trzyma się zarówno rurka dolna, jak i obejma tłumika. Do nakrętek daję dodatkowo odrobinę kleju. Zakładam obejmę z włókna węglowego na tłumik, nasadzam tłumik jak najgłębiej na rurkę, zapinam sprężynkę i przykręcam mocowanie. W rzeczywistości zrobiłem to trochę w innej kolejności, ponieważ do sprawdzenia dźwięku wydechu w różnych konfiguracjach nie ma najmniejszego sensu przykręcać jeszcze tłumika do mocowania. W każdym razie to już wszystko, co potrzeba, by wymienić cały układ wydechowy. Przed próbami odsłuchu musimy jeszcze zmierzyć się z jednym tematem, czyli usunięciem dB killera końcowego. Niestety, żeby spełniać wymogi najnowszych norm, producenci nie mogą już ich instalować na śrubkę, muszą być albo zanitowane, albo zaspawane. Wielu z nich robi to w ten sposób, że po prostu łapie delikatnie punktowo śrubkę z jednej strony, tak że przy próbie odkręcenia spaw bez problemu puszcza. Nam oczywiście trafił się egzemplarz, gdzie ktoś chciał się mocno wykazać i złapał śrubkę dużymi bobkami po obu stronach. W połączeniu z faktem, że śrubkę dają z naprawdę miękkiego gównolitu, nawet przy delikatnej próbie odkręcenia śrubka się od razu obrobiła. Także mamy teraz chwilę precyzyjnej roboty, musimy usunąć śrubkę, tak by w żaden sposób nie uszkodzić i nie zostawić śladów na tłumiku. Na szczęście to nie moje pierwsze tango, mam kilka mini frezów oraz miniaturowych tarcz do metalu, więc zrobione na pewno będzie, tylko trochę to potrwa. Po zeszlifowaniu śrubki poniżej poziomu blaszki dB killera możemy go już swobodnie wyciągnąć. Jak wykręcimy z gwintu resztę śrubki, będziemy mogli ponownie zakładać i wyciągać dB killer, wkręcając nową w to samo miejsce.
Teraz będzie chwila odpoczynku od mojego gadania. Posłuchamy sobie trochę tego wydechu. W rogu kadru ustawię dodatkowo sonometr. Wiadomo, że taki test w pomieszczonku jest całkowicie niemiarodajny, ale zawsze da nam jakiś pogląd na to, co się dzieje i ułatwi porównanie. Normalne testy oraz nagrania w plenerze zrobimy sobie, jak tylko pogody pozwolą jeździć na takich oponkach. Dźwięk nagrywam na zewnętrznym rejestratorze i to jego audio będziecie słyszeć. To na razie tyle w temacie wydechu. Trzeba się będzie przejechać i usłyszeć na żywo, który dźwięk jest najładniejszy, ale jeszcze nieordynarnie głośny, że jedziesz 50, a 3 wsie dalej już cię słychać. Trochę za dużo jeżdżę, żeby się męczyć z przelotem. Zresztą przerabiałem już kiedyś ten temat. Ten motorek w swojej dotychczasowej karierze dużo przestał bez ruchu i niestety oryginalna Juaska, która jest tu od nowości, dostaje powoli zadyszki, ma problemy z trzymaniem prądu i porządnym startem nawet już po kilku dniach od naładowania. Siły wystarcza jej na kilka strzałów i kaplica. Zresztą było to już widać wcześniej gołym okiem. Nowy akumulator był więc od początku na mojej liście zakupów, ale widocznie głupi naprawdę ma szczęście, bo dosłownie w punkt zgłosiła się ni z tego ni z owego firma Noco po naszemu no co? Zobaczyli materiały z szykowania motocykla i zapytali, czy nie chciałbym przetestować w Perle ich litowego akumulatora. Z tego co wypatrzyłem na stronie, zamiennikiem dla Iwasy YTZ10S jest model NLP14. Dokładnie są to akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, czyli te tak zwane LiFePO4. Producent deklaruje, że ta bateria dostarcza ponad 500 A mocy rozruchowej, wystarczy na więcej niż 50 000 rozruchów i wytrzyma ponad 2000 pełnych cykli ładowania. Mnie z kolei bardziej niż te wszystkie liczby zachęca waga tego cudeńka. Sprawdziłem to i rzeczywiście jest niemal 3-krotnie lżejszy niż jego kwasowy odpowiednik. Na samej takiej małej bateryjce możemy zrobić kolejne 2 kg. To prawie tyle, co na całym układzie wydechowym. Mogę spokojnie dokończyć pączki. To, co jeszcze cieszy z takich bardziej namacalnych cech i praktycznego punktu widzenia, to bardzo krótkie czasy ładowania. 10 możemy nabić taki akumulatorek do pełna w 20 parę minut. Nigdy nie korzystałem jeszcze z takiego akumulatora litowego, także bardzo chętnie przeciągnę go od upałów do przymrozków, sprawdzę jak to się sprawuje i czy jest to niezawodne rozwiązanie. Jeśli temat Was również interesuje, to mogę zdać Wam relację na koniec sezonu. Specjalistą od akumulatorów nie jestem i ze względu na kompletny brak zainteresowań w tym kierunku pewnie nigdy nie będę, także jeśli chcecie, żebym coś konkretnego dla Was sprawdził czy przetestował przy okazji posiadania takiej baterii, to piszcie w komentarzach pod filmem. Wymiana starego akumulatora w MT-09 na taką baterię litową jest dziecinnie prosta. Zaczynamy od wyjęcia wysłużonej łaski, zdejmujemy kanapę, odpinamy gumkę dociskającą akumulator, odkręcamy śrubki na klemach, odłączamy i wyciągamy baterię z motocykla. Porównujemy sobie wysokość obu baterii i w razie potrzeby dopinamy do Noco plastikowe dystanse, by uzyskać odpowiednią wysokość. W naszym przypadku wychodzi na to, że nie robimy kompletnie nic, NLP14 jest po prostu identycznych rozmiarów. Wrzucamy go do motocykla, klema od plusa pasuje idealnie tak jak jest, klemę od minusika musimy sobie delikatnie podgiąć. Zapinamy z powrotem gumowy pasek trzymający akumulator w miejscu. Bateria pasuje idealnie.
Pali błyskawicznie, ale w sumie czego innego się spodziewać po nowiutkiej baterii. Z biegiem czasu przekonamy się, czy oprócz mocy, wagi i szybkiego ładowania zaletą tej baterii jest także długowieczność. Firma Noco oprócz samej baterii przysłała także ładowarkę automatyczną. Wybrałem jeden z najmniejszych modeli, czyli Geniusz 2. Mam już 5 i 10 od innych producentów. Ten maluszek przyda się najbardziej do ładowania wszelkich akumulatorów motocyklowych, które najlepiej ładować niskim prądem. Oprócz obsługi klasycznych akumulatorów zalewanych, żelowych oraz AGM, ma także funkcję LiFePO 4 i może bez problemu ogarnąć baterię jak ta NLP14. Ładowareczka jest malutkich rozmiarów, można ją bez problemu wrzucić do torby wyjazdowej. Te geniusze mają kilka ciekawych funkcji, mogą nabijać akumulatory głęboko rozładowane, można je również zostawić podłączone na stałe pod akumulator w trybie podtrzymania, na przykład na zimę, bez obawy o jego uszkodzenie. Krokodylki da się rozkręcić i zamienić w szybko złączki przykręcane do akumulatora. Jeździmy wtedy z wtyczką i na bazie podłączamy się tylko pod ładowarkę bez zdejmowania kanapy. Jest to bardzo wygodna sprawa, sam korzystam z takiego rozwiązania w Enduraku. Po podłączeniu do akumulatora wybieramy tylko odpowiedni tryb i ładowarka robi całą resztę automatycznie. Informuje nas o postępach światełkami na obudowie, zielone oznacza nabicie do pełna i przejście w tryb podtrzymania. Także serdeczne podziękowania dla Noco za ogarnięcie tego tematu. Przy okazji przetestujemy sobie nowe, wydaje się bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja to mam albo takiego pecha, albo takie szczęście, zależy jak do tematu podejść. W każdym razie zaczynam powoli coraz bardziej sobie cenić zakupy w tym jakże prestiżowym establishmencie, jakim jest chińskie targowisko online AliExpress. Pamiętacie w poprzednim odcinku sytuację z szybą za 100 zł? No to teraz kupiłem sobie lusterka u zupełnie innego sprzedawcy, żeby była jasność. Lusterka przyszły inne niż na zdjęciach, po prostu inny kształt i rozmiar. No to znowu piszę do pana handlarza: panie, przecież to nie są lusterka z oferty, są inne niż te przedstawione na zdjęciach, o co chodzi? Na co gość, to już chyba i chińskim zwyczajem, tak samo zaparte jak ten poprzedni, na bezczela. Sprzedajemy takie same lusterka jak w ofercie. Znowu zrobiłem zdjęcia i nawet zestawiłem mu je z tymi w ofercie, żeby nie miał cienia wątpliwości. A gość to samo, kopiuj wklej co poprzednio. Zostawiłem temat. Po czym dostaję za jakiś czas informację, że Ali przejęło rozpatrzenie problemu i na drugi dzień decyzja o zwrocie całej wpłaty na konto. Cyk, prawie 250 zł z powrotem. Jak za kwotę 0 zł, to te lusterka są rewelacyjne. Skróciłem im trochę tyczki mocujące i przemalowałem, ale tak poza tym bajunia. Przypominają mi nawet trochę te z 7, ale dają nieporównywanie lepszą widoczność do tyłu. Jak najbardziej na razie zostają, zobaczymy jakie to solidne. China. Bierzemy się za zainstalowanie gwizdka z 7. Nie było to proste i wymagało sporej ilości przeróbek. Jest tu ekstremalnie mało miejsca i odpowiednie ustawienie głośniczka, żeby o nic nie zawadzał przy skręcaniu kierownicy, graniczyło z cudem. Koniec końcem się udało, z niczym nie koliduje, a jednocześnie jest dobrze ukryty pod szachą. Kombinowania było aż dobre 2 godziny, także daruję wam sobie to gmeranie i dopasowywanie. Samo podłączenie jest banalnie proste, odłączamy klakson i podłączamy jego przewody do głośniczka. Natomiast przygotowanie uchwytu i cała reszta to było już dzieło sztuki. Jedna mała ciekawostka przy okazji, jakby wam gdzieś obcierało o siebie lub o jakieś elementy plastikowe kable i wydawały przez to dźwięki przy skręcaniu kierownicy, to wystarczy okleić dany fragment przewodu taką taśmą parcianą z meszkiem i jest cisza. W każdym razie gwizdek śmiga jak należy. Temat mamy z głowy. Udało mi się dorwać z Demobilu w niskiej cenie crashpady obu osi. Są to używane SW Motechy, ale prościutkie, nigdy nie przewracane, ślizgacze jak nowe, wszystkie gwinty i elementy mają sprawne. Jedyny mankament, który odrzucał ludzi, to zabrudzenia i korozja, bo poleżały gdzieś pewnie trochę odłogiem. Oglądałem je, nalocik jest tylko leciutki powierzchowny, także problem żaden, zresztą już wam pokazuję, jak ktoś się takich rzeczy mocno obawia. Bierzemy sobie taki nieładny pręcik, drobniutki papierek ścierny, parę ruchów, i mamy jak nowy. Przed założeniem go sobie trochę przesmarujemy, aczkolwiek u mnie i tak nie będzie korodował, bo motocykle spędzają czas w warunkach mieszkalnych, gdzie mają zawsze ciepło, zawsze sucho, zawsze pewnie. Zawsze pewnie. Montaż crashpadów osi jest banalnie prosty. Bierzemy 2 trzynastki, przekładamy ośkę przez koło, skręcamy i zakładamy zaślepki. Czyszczę, żeby wyglądały jak nowe i to cała robota.
Osobom takim jak my, które niezależnie od tego, na czym jadą, często lądują gdzieś na zbyrach, przydaje się taka mała pierdółka w postaci poszerzenia stopki. Możemy wtedy bez problemu parkować na miękkim, bez ciągłego zapadania się stopki i ryzyka przewrócenia maszyny. Kupiłem najpierw SW Motecha z demobilu. Niestety na żywo okazał się trochę za mocno przeorany, żeby go zakładać na ładny, świeży motorek. Także zamówiłem nowy z Ali. O dziwo, tutaj poszło gładko i bez problemu. Instalacja ogranicza się do nałożenia na stopkę i przykręcenia 3 małych śrubek, także nie ma nawet czego opowiadać. Skupimy się teraz dosłownie na sekundkę na zawieszeniu. Wyrównuję wysokość lak, ponieważ ktoś przy ich wpuszczaniu zrobił to odrobinkę nierówno. Przeklikamy sobie także całe zawieszenie przód i tył do średnich ustawień z książeczki jako punkt wyjścia, bo po sprawdzeniu okazało się, że poprzednio jeżdżono na wszystkim rozkręconym do max miękkiego i mułowatego. Jak zacznie się sezon, ustawimy sobie sag i mając wreszcie możliwość jazdy, ustawimy całe zawieszenie pod swoje upodobania. Może wymienimy sprężyny i strzelimy mały serwis, ale zanim zaczniemy rzucać w to pieniędzmi, sprawdźmy w ogóle, jak to jeździ. Na Janinkę wrzucamy wygodne siedzonko. Bogu dzięki, że udało się je kupić dość dawno temu i jeszcze ze zniżką, bo to, co się w tej chwili dzieje z cenami u Yamahy, przechodzi ludzkie pojęcie. Przekładam sobie narzędzia ze starej. W każdym razie kanapka dużo wygodniejsza od standardowej i całkiem schludna. Ma super podparcie pod lędźwie dla seniorów w podeszłym wieku. Nie wiem, czy ma cewnik i uchwyt na woreczek z moczem, ale to najwyżej się dokupi. Dodatkowo ta kanapa podnosi nas o około 2 cm wyżej, co cieszy, bo bardzo mocne zgięcie kolan zawsze dawało mi się po paru godzinach we znaki na tych motocyklach, a tak ten kąt będzie zawsze ciutkę mniejszy. Poza tym, ja wiem, kanapa jak kanapa, każdego tyłek jest inny i praktycznie każdy woli co innego, kwestia wyboru. Jak znajdę kiedyś chwilę, to może jeszcze oprzyję tą standardową w jakiś fajny pokrowiec. Ostatnia rzecz w tym odcinku. Okleimy sobie rantyfelg folią ochronną. Żeby nam nie odpadła po jednej jeździe, trzeba przed naklejeniem wyczyścić i otuścić koła. Warto sobie dobrze przyświecić, żeby widzieć, co się robi i nie połapać bąbelków powietrza pod folią. Trochę cierpliwości i dokładności i będzie zrobione. Nie ma w tym żadnej większej filozofii. Czekamy na pierwsze znośne pogody, żeby nagrać perełce normalną prezentację w plenerze, a nie w dziupli. Jedziemy na hamownię zrobić porządek z mapami i po przejażdżce bierzemy się za ustawienie i być może również serwis zawieszenia. W tej chwili natomiast perła idzie na chwilę relaksu pod pokrowiec, a my bierzemy się pełną parą za drugą część wielkiego testu zabezpieczeń antykradzieżowych. W pierwszej części były to produkty najczęściej kupowane, czyli sprawdziliśmy wiele rozwiązań z niskiej i średniej półki, bo tych ludzie kupują zdecydowanie najwięcej. Natomiast teraz sprawdzimy, ile maksymalnie możemy kupić sobie czasu przed złodziejem i za jakie pieniądze, bo będziemy sprawdzać produkty z górnej półki, czyli najlepsze i najdroższe rzeczy, jakie mają w swoich ofertach m.in. Abus, Kryptonite, Auvray, Lightlock i inni. Nowe zabezpieczenia cały czas jeszcze przychodzą, także jeśli jakaś inna firma również chciałaby, by jej produkty zostały uwzględnione w tym teście, oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu. A Was, jeśli nie chcecie tego przegapić, zapraszam do subskrybowania kanału. Pozdrawiam serdecznie, jak zawsze wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczyska niebawem. Takie czarne i szybkie, Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.